Witam serdecznie. Dzisiaj, przepraszam, dzisiaj nieco innego klimatu. Postanowiłem wyjść troszeczkę do ludzi, że tak powiem, i dotlenić głowę. A czemu dotlenić? Bo jak weszłem w sekcję komentarzy, Janusze biznesu mnie powalili. Szpagaciarze tacy, że szkoda gadać. No ale przejdźmy do konkretów, o co mi chodzi. A mianowicie chodzi mi o typowych Januszy, którzy przyjechali kiedyś tam dawno temu. I tam ja akurat mówię to na swoim przykładzie, tak, bo zobaczyłem tam w sekcję tych komentarzy, wszedłem i to taki dramat był, że to jest koniec świata. Jeden jest taki, który sobie wszędzie zrobił bar sobie w komórce zrobił i chłop zwariował. No ale niestety, no, jemu dużo do szczęścia jest pewnie nie potrzeba, jak parę browarów przy piątkowym wieczorze i powiedzenie po przetoczeniu paru jakichś tam komentarzy. Czekajcie, siądę sobie i do Was przemówię. Paru komentarzy, których może nie komentarze, a bardziej jakiś tam pocisku dla innych. No, ja bym Cię, kolego, jak pocisnął, to byś zapomniał, jak się nazywasz. No ale miesza z tym. Nie chcę być za bardzo ordynarnym. Czekajcie, bo lepiej mi się chodzi, jak mówię. Nie chcę za bardzo być ordynarny i używać słów jakichś tam, których nie przyzwoi. Słuchajcie, nie chciałbym używać jakichś tam wulgaryzmów na temat tych wszystkich Januszy, którzy tak naprawdę nic w swoim życiu nie osiągnęli, plus tego, że sobie parę browarów kupią. Parę browarów kupią i myślą, że są wielcy, tak? Ale przejdźmy do konkretów. Pamiętajcie, moi drodzy, przy każdym powrocie takiego Janusza Wy pewnie też spotkacie, który będzie Wam odradzał wyjazd do Polski. Będzie, wiesz, w samochodzie, w kredycie podjedzie, bo kiedyś miałem takiego Janusza, kiedyś pracowałem z takim Januszem. Ja tam mam swoją żabę, kupiłem ją za parę stówek. Sprawdza się samochód niesamowicie. Ten bażant sobie kupił tam samochód, tam nieważne jaki. I proszę ja Ciebie, pyta się, dlaczego ja jeszcze takim samochodem jeżdżę, a jestem w Anglii. No ja mówię, kolego, ja mam wyższe ambicje. Dla mnie wyznacznikiem bogactwa nie jest, kolego, samochód, a piękny dom, jakaś stabilizacja finansowa. To jest dla mnie, a nie jeżdżenie samochodem w kredycie i opowiadanie dupą, że jestem gangsterem, nie? Pozdrawiam Cię, kolego, heretyku jeden. I słuchajcie, ja bym naprawdę nie chciał tutaj nikogo cisnąć, ani nikogo jakimś tam językiem dla co niektórych naprawdę niezrozumiałym, tak? Mówić, bo tak cały czas jak spoglądam na te niektóre swoje vlogi, to myślę, kurczę, ten kanał idzie nie w tą stronę, co powinien. Bo bardziej się jak zwykle sprzedaje, że tak powiem już wulgarnie, kurde, fachowo, sprzedaje się kontrowersja, tak? Jak ja bym Wam opowiedział paru historii, które byście w życiu nie uwierzyli, to szybciej by ten kanał się rozwijał. A nie na tym mi zależy. Zależy mi na widzu, który jest w miarę trzeźwiąco myślący, a nie jakiś kretyn idiota, tak? Także, drodzy Janusze, muszę Was serdecznie pozdrowić środkowym palcem, bo Wasze wypociny naprawdę są niezbędne. Dobrze to ująłem, bo zaraz się ktoś przyczepi. Nie, chyba jakoś tak, ale miesza z tym. I będziemy tutaj na siłę robić clickbaitów. A bardzo właśnie chciałem się odnieść właśnie do tych Januszy biznesu, którzy tak wszyscy Wam będą odradzali tego powrotu do Polski, nie? Unikajcie takich kretynów, bo ci kretyni tutaj zostaną do końca życia. Oni już nic nie osiągną. I ich szczytem marzeń już jest to, co tutaj mają, tak? Oni już nic wielkiego nie osiągną. Także unikajcie takich idiotów, bardziej się otaczajcie ludźmi pozytywnymi, którzy będą Was bardziej wspierali, niż Was ciągnęli na dno, tak? Bo takich, co ciągną na dno, to naprawdę, uwierzcie mi, jest na pęczki tutaj, a tym bardziej tutaj. I jeszcze jedno, tak kurde, przyszło mi na myśl od razu, jeszcze jedno, ja tutaj nie cisnę
z żadną tam grupą, która jakąś społeczną, a bardziej mi chodzi właśnie o tych kretynów, którzy tutaj będą wam komentowali, znaczy ja mówię tutaj ogólnie na swoim przykładzie, komentowali takie głupoty pisząc. No naprawdę, no dzięki Bogu jest ich niewiele, ale no musiałem się do tego odnieść, bo inaczej kurde nie przeżyłbym tego, no. Tam niektórych to już poblokowałem, bo to nie ma sensu, z kim będę gadał, nie? Z Boga, wiecie, kozak w necie, w świecie. Także nie będę tutaj już wulgaryzmów używał, bo jakbym zaczął tutaj wulgaryzmów używać, to by mi wypipkało wszystko i nic byście z tego nie zrozumieli. Także drodzy widzowie, unikajcie takich niepoważnych ludzi, lepiej się skupcie na osobach, które będą was, jak już mówiłem wcześniej, ciągnęły do przodu, a nie ciągnęły na dno. A jeszcze chciałem się do czegoś odnieść, żebym nie zapomniał, kurczę, bo tak szybko sobie wyszedłem, bo muszę jechać jeszcze po moją Tosię do szkoły. Myślę, złapię za kamerę, bo mam po drodze. Przejdę się do lasku, pochodzę sobie, dotlenię głowę i od razu sobie odbierę sobie Tosię, a przy okazji nagram coś. Także taka moja rada, nie? Nie chcę być też wujkiem dobra rada, bo to nie o to chodzi w tym kanale. Kanał jest poświęcony, jak już wielokrotnie mówiłem, mój kanał jest poświęcony powrotowi do Polski. Tak? Powrotowi do Polski, budowie mojego domu. I ja tutaj nikomu nie będę doradzał. Tylko będę przestrzegał bardziej, a nie doradzał, bo każdy ma swoje życie i każdy niech żyje po swojemu, jak mu wygodnie, tak? I nic mi do tego, żeby komuś mówić, jeżeli komuś wygodnie w Anglii, proszę bardzo, sobie pracuj. No ale jak mi chłop pisze w komentarzu, że zarabia 6 koła miesięcznie, no to jest totalnym kretynem, no. Jest totalnym kretynem, bo 6 koła to zarabiają, wiecie, posłowie w Sejmie, w parlamencie, czy jak to tam się nazywa. Także kolego, daruj sobie, idź swoją drogą i kończ waś wstydu oszczędź. Także takie ananaski się znajdują, a jeszcze wracając do tych ananasków, to no, na przykład ta koleżanka jedna, która mówi, mój mąż, czy tam kolega, nie wiem kto to był, jest chirurgiem i zarabia, no to koleżanko, winszuje, no super, no fantastycznie, no. Ale że ty masz czas, żeby dawać takie komentarze, to łopanie, daj se pan spokój. Ale bycie poprawnym politycznie i moralnie czasami, no powiem wam szczerze, nie popłaca, bo aż się czasami cieśnie na język, żeby komuś pocisnąć, ale kurczę, no chyba wywołują wilka z lasu. Chyba wywołują wilka z lasu, bo jak ja z nimi pojadę, to kurde, to będzie grubo. Albo wcale. No, także dzisiaj tak bardziej na luzie, jak zwykle na luzie, bo jak już wcześniej wspomniałem, jestem na razie w Anglii i ciężko mi jest nagrywać o budowie, a nie będę wam jakiś głupot nagrywał, które nie wiem, o pompach ciepła, o jakichś tam grubościach ścian, kogo to obchodzi, tak? Kogo to obchodzi. Mi zostało 15 miesięcy do powrotu do Polski. Słuchaj byku, 15 miesięcy do powrotu do Polski. Także kartony już spakowane. Część kartonów już spakowanych i myślę sobie, że no cieszę się. Powiem wam szczerze, się cieszę, ale z drugiej strony troszeczkę może się nie martwię, ale bardziej mi kurczę, jak to dobrze ująć, żeby być dobrze zrozumianym. Bardziej mi martwi, jak to się wszystko zazębi, tak? Bardziej moja córka mi martwi, jak ona sobie poradzi w szkole polskiej itp. itd. Ale powiem wam szczerze, ona bardziej woli mówić po polsku niż po angielsku, co mnie cieszy. Co mnie cieszy, także jak już wspomniałem, co piątkowy vlog z życia, bo co piątek będę nagrywał sobie dla was, żeby pokazać wam każde etapy, jakie tam, co się będzie wydarzało w ciągu tych 16 miesięcy do powrotu do Polski, jakie przeszkody napotkam, bo na pewno napotkam, ja to już wiem na 100%, jest na bank, napotkam. Także taki jest plan, dlatego chcę wam przekazać to, co u mnie słychać, jak to wygląda po tym powrocie. Pozdrawiam też Januszy, bez was ten kanał
by nie istniał, ale też naprawdę więcej, dzięki Bogu jest więcej komentarzy pozytywnych niż tych negatywnych, co mnie bardzo cieszy. Co mnie bardzo cieszy. I jak już wcześniej wspomniałem, mówiliście, żebym opowiedział opowieści z kanapy. Opowieści z kanapy wrócą, tylko muszę sobie to dobrze poukładać, bo tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to zeszło na złą stronę, tak? Na złą stronę, żeby to zeszło na... żeby kanał zeszedł na jakiś inny level, bo co niektórzy naprawdę nie są gotowi na takie rzeczy, a nie chcę na tym kanale, żeby była jakaś patologia, tylko żeby była tutaj fajne towarzystwo, które nawzajem można sobie wymienić jakieś porady albo wymienić jakieś swoje spostrzeżenia, a nie tylko jakieś tam ura-bura, szef podwóra, tak? Bo jest takich wielu. Ale myślę sobie, że jakoś poukładamy to i będzie fajne. Także opowieści z kanapy na 100% wrócą. Opowieści na 100% wrócą z kanapy. Będziemy też, tak jak już mówiłem wcześniej, opowiadać o tych Januszach biznesu, także unikajcie tych Januszy biznesu, czyli tych tutaj osiedleńców, bo to są chłopy, sito w głowie totalne. Będziemy nagrywać, całe co piątek będziemy nagrywać, wiadomo, w miarę możliwości. Będziemy nagrywać dla Was, co się wydarzyło w dany piątek, tak? Bardziej mnie ciekawi, że bardziej bym wolał nagrywać Wam budowę, no ale jak mnie nie ma na budowie, no to co? To Wam opowiem parę historii, także mam nadzieję, o Białej Mewie Wam opowiem, Biała Mewa, jak o Białej Mewie usłyszycie, to zwariujecie. Także jest parę fajnych historii do przekazania dla Was, ale tak jak już mówiłem, nie jest jeszcze, co niektórzy nie są na to gotowi. Bardzo dużo jest tutaj ludzi bardzo poważnych i nie chciałbym, żeby kogoś tutaj urazić, tak, jakimiś takimi twardymi historiami. Także dziękuję bardzo za kolejnych subskrybentów, bo walicie oknami, drzwiami, więc za to dziękuję. Dziękuję również za maile, które dostałem. Pozytywne mega maile, bardzo fajne. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało możecie do mnie na Instagramie pisać. To musi się udać, możecie sobie znaleźć, możecie napisać na Instagramie. Także zachęcam z tego miejsca, tak, z pięknego lasu, w którym sobie wyszedłem, dograć Wam sobie jakieś tam urywki, żebyście mieli. Także to by było na tyle. Janusze biznesu już dajmy im spokój, bo nie chcę im poświęcać kolejnego, jak ktoś tam kiedyś do mnie napisał, że kolejny filmik, który ciśnie, no bo ciśniesz. No ja nie cisnę, no oni się sami cisną. Ja po prostu chciałbym ich powyjaśniać, tylko, ale tak jak mówię, zrobimy z jakiegoś tego streama zrobimy, będziemy mogli wszystkich zweryfikować swoimi argumentami, a nie tam wypisywaniem, bo każdy sobie może pisać, a tak naprawdę jeżeli się zmierzy z faktami, no to już trudno będzie mu dyskutować z faktami, tak? No także to by było tyle z mojej strony. Jak zwykle vlog o wszystkim i niczym, ale cóż ja mogę zrobić, powiedzcie co. Mogę Wam nagrać jakieś różne historie, ale czy to jest potrzebne? No myślę, że nie. Więc z tego miejsca dziękuję bardzo. Ja się udam już ku szkole mojej córki, żeby ją odebrać. I tak jak mówię, zapraszam na Instagrama, to musi się udać. Macie jakieś pytania, śmiało odpowiecie, zadajcie pytania. Kurde, bo ja się tak czasami przejęzyczam i później jest śmiech. Także miodek się pewnie ze mnie śmieje, ale tu nie o miodku mowa, a to musi się udać. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Wychodzę z tego lasu jak leśny ludek. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za subskrypcję i do zobaczenia. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu coś nagram i wrzucę. Znaczy w tygodniu, mamy piątek, to jutro coś nagram. Pozdrawiam serdecznie, hej.